No pięknie, no pięknie. A nie wierzył. To co, wyciągniesz mnie? No tak się właśnie zastanawiam, może byśmy jeszcze tak z pół godzinki poczekał tutaj. Kiedy widzimy taki samochód, Toyota Hilux, to jesteśmy wręcz przekonani, że tu na pewno jest napęd 4x4. I z reguły tak jest, ale kiedy mamy do czynienia z Yarisem Cross, miejskim crossoverem, to o tej oczywistości napędu 4x4 wcale nie jesteśmy przekonani. A to auto także dysponuje napędem 4x4. A tu mamy niedaleką przyszłość. Bateryjna, elektryczna Toyota BZ4X i w niej zupełnie nowa generacja napędu 4x4. Do tego samochodu wrócimy w przyszłości, w oddzielnym odcinku Insidera. A dziś razem z inżynierem Marcinem Dziełakiem skupimy się na tym, z którego napędu 4x4 korzystać. Która wersja przynosi nam korzyści, a która utrudnienia. I jak obsługiwać samochody z tymi napędami. O tym wszystkim w dzisiejszym Insiderze. This is not that game with the bowling pins. We used to just fight for our lives. And if you die young. No dobra, Marcinie, czyli co? Jesteśmy w Land Cruiserze i Ty mi chcesz pokazać, na czym polega klasyczna motoryzacja offroadowa samochodu 4x4 ze stałym napędem, z ramową konstrukcją wysoko podniesionego nad ziemią. Tak, i zaraz zobaczysz różnicę w stosunku do Yarisa Crossa czy do RAV4. Jakie są tak naprawdę możliwości samochodu terenowego, który jest od podstaw zbudowany do tego, żeby właśnie w tym terenie się poruszać. Mamy stały napęd 4x4, ale oprócz tego mamy reduktor. Jasne. Czyli? Który nam w ciężkim terenie bardzo pomaga, bo dużo zmniejsza obroty ze skrzyni biegów na mosty. Czyli jedziemy dużo wolniej, ale mamy dużo więcej, nazwijmy to, mocy w sobie, tak? Przede wszystkim momentu mamy dużo więcej. Okej. Dobra, no i teraz zaczynasz zabawę, widzę na Tak, i zaczynam zabawę. Zaczynamy od włączenia reduktora. Już włączyły nam się kamery po bokach, które nam, no zaraz zobaczysz, sam się przekonasz, że nie zawsze wszystko widać z poziomu przedniego fotela. I wtedy te kamery załatwiają sprawę. Tak. Będziemy podjeżdżać, więc włączymy sobie system crawl. Okej. Proszę bardzo. I tu widzę, że możemy ustawić chyba prędkość pracy tego systemu, znaczy prędkość jazdy na tym systemie samochodem. Tak, gdy ten system działa, staramy się mu nie przeszkadzać, czyli nie dotykamy ani pedału gazu, ani pedału hamulca. Ustawiamy sobie prędkość, jaka nas interesuje podjazdu i zjazdu, no i ten samochód później robi to sam. Możemy sobie do większych przeszkód terenowych też zwiększyć prześwit zawieszenia. Możemy ten samochód podnieść, teraz mamy w najwyższym położeniu, a dodatkowo w jakimś ciężkim terenie jeszcze możemy zablokować centralny mechanizm różnicowy. Dobra, czyli ja już nie dotykam niczego. Systemy mamy wyłączone, systemy bezpieczeństwa, kontrolę trakcji, VSC i tak dalej, żeby nam nie przeszkadzały, nie uruchomiły się przypadkiem podczas takich dużych przechyłów podjazdów i zjazdów. Jasne. No i w kamerach widzimy, co się dzieje po bokach auta i przed nami. Ale jak wjedziemy na szczyt, wtedy zobaczysz, że będzie chwila konsternacji, bo nie będzie do końca wiadomo, w którą stronę jechać. Okej. I wtedy patrzymy w kamerę. Dobra. No tak, i teraz to już nie wiem, gdzie jechać. Zupełnie nie widać, nie? Ale spokojnie, jest przednia kamera, są boczne kamery. No i teraz chodzi tylko o to, żebyśmy mniej więcej trafiali w drogę. Dobra. O, i za chwilę mamy zjazd. No i zaczynają Już się... zaczyna O, widzę dziury. działać i teraz go, o. I ty nadal nie hamujesz tym Ja samochodem? niczego nie dotykam. Twoje Trzymam stopy są tylko poza kierownicę. pedałami. Tak jest. Nieźle.
Marcinie, no nie wmówisz mi, że takie małe miejskie auto typu nawet crossover musi zawsze mieć napęd 4x4. Moim zdaniem to fanaberia, bo ja osobiście nie wyobrażam sobie, żebym za często takim samochodem zjeżdżał z asfaltu. Tak, może się to wydawać, że to jest fanaberia, ale to jest rzecz, która się naprawdę przydaje. Ten tylny napęd jest naprawdę przydatny nawet w warunkach miejskich, kiedy ta przyczepność jest niska, kiedy mamy ślisko, kiedy jest mokro. Doskonale widać, jak ten tylny napęd wpływa nam na prowadzenie samochodu, na zachowanie samochodu w zakręcie, a to wszystko sprawia, że czujemy się po prostu bezpieczniej za kierownicą. Ok, czyli żeby taki system napędu 4x4 elektrycznego był sprawniejszy, no to musimy mieć przede wszystkim większy silnik z tyłu, na tylnej osi, ten elektryczny. On będzie sprawniejszy przede wszystkim przy wyższych prędkościach. Marcin co prawda twierdzi, że to jest napęd głównie 4x4 na asfalt, ale przecież my już kiedyś jeździliśmy Yarisem Crossem 4x4 po lekkim terenie, więc wjeżdżamy znowu w teren, zobaczymy jakie są możliwości. No i zobaczcie, taki nawet piaszczysty nieco teren z górkami, o, jak się go mądrze przejeżdża, dzięki temu napędowi 4 kół naprawdę ten samochód daje radę. O! No tak. I duża dziura i zobaczcie co się dzieje na systemach. Widać, że lewe przednie koło i prawe tylne ugrzęzło. No pięknie, a nie wierzy. Ale wstyd przed Marcinem. Dzień dobry panie Robercie. Dzień dobry panu panie inżynierze, no co? Jak tam pańskie wyprawy poza miasto? Były fajne do momentu, do czasu. Ale widzę, że twoja raweczka tu pięknie wszędzie pomyka po tym piasku. Jednego jestem pewien, to jest naprawdę dzielny, w lekkim terenie samochód, ale są ograniczenia, jak widać. A Marcin, większe auto, mocniejsze AWDI, większy prześwit, zobaczcie. Tym autem potem pojedziemy dalej w teren, ale póki co musimy wygrzebać tego złociaka. Pozwól, że ci pomogę. Dziękuję ci bardzo. Nie. O tak. O tak. Podążaj. Jeszcze. Czyli jakie z tego wnioski? Po pierwsze słuchaj inżyniera. Po drugie, jak nie umiesz, to się nie bierz. Po trzecie, znaj swoje ograniczenia. A po czwarte, RAV4 jest dużo bardziej uterenowiony niż Yaris Cross. Jakoś mnie to nie dziwi, chociaż chciałem udowodnić rzeczy niemożliwe. Dalej jedziemy w teren RAV-ką. Dzięki Marcin, że mnie wyciągnąłeś z tych piasków, bo jednak trochę przeceniłem tego Crossa. No, ale widzisz, było nieźle. Rawka dała radę jednak, nie? Poradziła tak. sobie nawet z wyciągnięciem Yarisa. Tak. Ale wiesz, samochód trochę wyższy, trochę cięższy. No, tak. No i jednak sporo mocniejszy napęd na 4 koła. Dużo mocniejszy tylny silnik elektryczny. No i to było czuć. Ale powiem ci, że zaskoczyłeś mnie. I tak bardzo daleko nim zajechałeś. Ja spodziewałem się, że ty tam w pierwszej tej piaskownicy utkniesz. Długo Ale miałem nie, wiarę w ten on samochód. walczył. Długo miałem wiarę. Ale zobacz, RAV4 spisuje się już sporo lepiej, co? No tak jak mówiłeś, większy prześwit, Mocniejsze dużo... silniki przede Tak, wszystkim, dużo- elektryczne z tyłu. I to powoduje, że nawet takie podjazdy spokojnie sobie z nimi daje radę, nie? Tak, no w końcu 4 koła to 4 koła napędzone. No ale widzisz, jest super wygodnie. Póki mamy przyczepność, jest w miarę twardo, to sobie radzimy. Nie mamy tutaj żadnych wspomagaczy, które sobie możemy włączyć. Jedyne Więc- co to tryb trail, czyli właśnie Tak. taki dojazdy w lekkim terenie. Tak. Ciekawe, czy sobie poradzi na tym podjeździe, jak sądzisz? No podjazd jest wybitny jak dla mnie. No dobra, no No, to potrzebna jest spróbujmy. spory moment obrotowy na wszystkich kołach, żeby tu Spróbujmy, wjechać. czy sobie da radę z tym elektrykiem. Zobacz, widzisz, co się dzieje? Bardzo ładnie. Bez żadnego problemu. Tak. No Ale i dół. prześwit już było Już było czuć, słychać, tak. Dotknęliśmy dołem już Tak. szczytu. No, póki jest twardo, wszystko jest fajnie. Radzi sobie świetnie. O, tu jakiś trawecik nam się... Dużego przechyłu nie chcę uzyskiwać, Aha. żeby nasze kurtyny tutaj się nie odezwały. Bo No to jest, tak. wiesz, systemy bezpieczeństwa nie są wyłączone. Aha. Wszystko nam działa, więc samochód nie jest do końca przystosowany do jakichś takich nadzwyczajnych przechyłów. Więc sobie tutaj znowu przejedziemy bokiem. No jest jakaś duża wanna z wodą. Jaką mamy głębokość brodzenia? 50
cm? O, chyba Max. nie. No, myślę, że nie. Myślę, że będziemy mieli koło 30. Ty, co to? No właśnie, No tak. do tego potrzebujemy takiego samochodu. No a widzisz, czyli prawdziwa terenówka jednak. Tak, on sobie daje radę i jestem przekonany, że nie ominął ani jednej przeszkody. Marcinie, to czy jest w ogóle dzisiaj miejsce w Europie na tego typu klasyczne napędy 4x4 mechaniczne? Ja jestem przekonany, że jest. Zobacz, Hilux. Bardzo mechaniczny samochód, stworzony do ciężkiej pracy, ale oczywiście dla świadomych użytkowników. No właśnie. Tutaj trzeba wiedzieć, kiedy można dołączyć napęd przedniej osi, kiedy można jechać tylko samochodem tylonapędowym, kiedy skorzystać z reduktora i tak dalej. Jasne. A obok Land Cruiser. Założenia konstrukcyjne bardzo podobne. Też bardzo wytrzymały mechaniczny napęd, stały napęd na 4 koła, konstrukcja ramowa, ale wspierana bardzo mocno elektroniką. Ale Marcinie, ja raczej nie będę jeździł w trudnym terenie i dla mnie pewnie idealnym wyborem to jest taki elektryczny czy elektroniczny AWDI, czyli 4x4 w samochodach typu RAV4 czy Yaris Cross nam w zupełności wystarczą. Tak, jak sprawdziliśmy, całkiem dobrze radzą sobie w terenie, nadspodziewanie dobrze radzą sobie w terenie, trzeba przyznać, ale są zupełnie bezobsługowe. Tutaj nie myślimy, kiedy dołączyć ten napęd, czy coś trzeba z tym zrobić. Komputer sam decyduje, teraz potrzebuję napędu tylnej osi, no to dołączam napęd tylnej osi. Jako użytkownicy zupełnie o tym zapominamy. Marcin sugeruje, że to pewnie jest przyszłość napędów typu 4x4 w codziennej motoryzacji. Tak, ten napęd elektryczny w samochodach hybrydowych moim zdaniem to jest dopiero przedsionek tego, co nas czeka w przyszłości, czyli pełne napędy elektryczne 4x4. Ale o możliwościach takich napędów to dowiecie się w kolejnych odcinkach Toyota Insidera, gdzie zgłębimy m.in. techniki BZ4X, czyli pierwszej Toyoty bateryjnej, dużej w Europie.